Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku urządzenie, które myślę jest niezbędne w każdym warsztacie stolarskim, ale też urządzenie, które przyda się wszystkim osobom, które lubią nieco majsterkować, szczególnie jeżeli chodzi o obróbkę drzewa. Jest to pilarka stołowa marki Vivor. Pilarka, jak możecie zobaczyć, wyposażona już we własną podstawę, która również jest podstawą w pełni mobilną, ponieważ jest tutaj, jak widzicie, wyposażona w kółka. Mamy też możliwość regulacji poziomu dzięki tutaj śrubom poziomującą. No i myślę, że jest to pilarka, którą warto się zainteresować, ponieważ jakość urządzeń Vivor w porównaniu do ich ceny jest bardzo atrakcyjna. Ok, na początek, jak zwykle, zapoznajmy się z zawartością pudełka. Czyli zobaczmy, jakie elementy znalazły się w zestawie, a tych elementów, jak widzicie, jest bardzo dużo. Oczywiście większość tych elementów dotyczy konstrukcji tej podstawy stolika, ponieważ piła jest tutaj wstępnie już złożona, natomiast musimy zmontować sobie tą podstawę. Oczywiście w instrukcji obsługi mamy informację, jak to zrobić, natomiast nie jest to zbyt przejrzyste i lepiej tutaj sugerować się samym zdjęciem złożonej piły niż tą instrukcją obsługi. Jeżeli chodzi o konstrukcję samej piły, to jak widzicie, obudowa jest tutaj wykonana z tworzywa sztucznego. Jest to twarde, stabilne tworzywo, więc tutaj nie mam jakichś uwag. Konstrukcja silnika wykonana jest tutaj z aluminium, podobnie jak już cały blat stołu, czyli jeżeli chodzi o jakość, solidność wykonania tej piły, no to myślę, że tutaj nie ustępuje urządzeniom znacznie droższym. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe elementy zestawu, no to oczywiście zobaczcie, mamy tutaj przykładnicę wyposażoną w taki dodatkowy element z tworzywa, które możemy w razie potrzeby odkręcić. Na bocznej krawędzi przykładnicy mamy okienko z podziałką, od spodu prowadnica, hamulec z drugiej strony, no i teraz po prostu wsuwamy tutaj jedną prowadnicę w drugą i możemy bardzo precyzyjnie przesuwać przykładnicę po naszym stole. Oczywiście w każdej tej pozycji możemy ją zablokować za pomocą hamulca. W zestawie znajdziemy też przykładnicę kątową, za pomocą której będziemy mogli docinać materiały pod dowolnym kątem. Regulacja to jest za pomocą takiego pokrętła, ustawiamy sobie dowolnie kąt. Możemy też regulować długość tego ramienia przekładnicy za pomocą tych śrub motylkowych. Uzupełnieniem zestawu jest taki popychacz wykonany z tworzywa sztucznego, który pozwoli nam bezpiecznie ciąć materiały. Jak widzicie, piła wyposażona jest też osłonę wykonaną z przezroczystego tworzywa sztucznego, która jest zintegrowana z odciągiem urobku. Jeżeli chodzi o sam stół, to mamy tutaj dużą powierzchnię roboczą, natomiast możemy go też dodatkowo sobie rozsunąć, dzięki czemu ta przestrzeń robocza staje się jeszcze większa, dzięki czemu możemy ciąć materiały o większych gabarytach. Blat stołu wyposażony jest w dwie podziałki, górną oraz dolną. Służą one oczywiście do precyzyjnego pomiaru odległości pomiędzy przykładnicą a piłą. Tutaj w tym okienku przykładnicy mamy taką podziałkę, dzięki której możemy bardzo dokładnie sobie tą odległość ustawić. Górna przykładnica służy oczywiście do pomiaru odległości w przypadku rozsunięcia blatu stołu i tutaj maksymalna odległość to 64 cm. Teraz zobaczcie sobie jeszcze ten kątomierz, jak on tutaj działa, czyli ta przykładnica kątowa. Ustawiamy sobie kąt, no i w ten sposób sobie przycinamy materiały. Jeżeli chodzi o regulację podnoszenia piły, to mamy tutaj takie pokrętło i jak widzicie, kręcąc w prawo piła nam się podnosi, analogicznie kręcąc w lewo będziemy mogli tą piłę opuścić na żądaną wysokość. Drugim elementem, który możemy regulować, to oczywiście pochylenie piły, czyli ustawienie kąta pochylenia w zakresie od 0 do 45 stopni. Możemy to zrobić ręcznie, tak jak Wam pokazywałem to w tym momencie, lub też tutaj na końcu tego kółka mamy taką zębatkę. Jeżeli sobie to wszystko dociśniemy, to możemy też w ten sposób sobie to regulować. Natomiast ja osobiście nie polecam tego rozwiązania, ponieważ jak widzicie,
Nie jest to jakoś idealnie spasowane i ustawienie w ten sposób jest znacznie trudniejsze niż ustawienie manualne, ręczne. W tym miejscu mamy włącznik, wyłącznik naszej piły. Wyłącznik ten czerwony jest nieco bardziej wystający, dzięki czemu w awaryjnej sytuacji możemy bardzo szybko go przycisnąć i wyłączyć piłę. Jest też wyłącznik przeciążeniowy. Jeżeli piła by się przegrzała, no to później możemy ją w ten sposób uruchomić. Z tyłu piły widzimy klin rozdzielający, do którego przymocowana jest osłona piły. Osłona, która jest zintegrowana z rurą sącą. Ta rura jest połączona z tą główną rurą, która odprowadza również urobek spod piły i do której podłączymy sobie następnie już odkurzacz. Teraz jeżeli chodzi o podstawę tego stolika, to na pewno jest to jeden z większych jej atutów. Podstawa wykonana z rurek o tutaj grubej średnicy, dzięki czemu cała konstrukcja jest bardzo solidna. Mamy regulację poziomu, czyli możemy tą piłę sobie wypoziomować na tej podstawie. Jak widzicie, wszystko bardzo mocno i stabilnie stoi. Oczywiście jednym z większych atutów tej konstrukcji jest też jej mobilność. Mamy tutaj kółka zamontowane, no i tutaj odczepiając ten zaczep możemy bardzo łatwo złożyć piłę, możemy ją postawić w takiej pozycji, dzięki czemu będzie zajmowała nam mniej miejsca, lub też po prostu w ten sposób sobie ją dowolnie przewozić, przemieszczać w odpowiednie miejsce i później jednym ruchem, zobaczcie, możemy rozłożyć ten stolik z piłą i urządzenie będzie od razu już gotowe do pracy. No dobrze, i zanim sobie przejdziemy do testów praktycznych, to jeszcze kilka informacji odnośnie specyfikacji parametrów technicznych tej piły. I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o wymiary piły, to blat po złożeniu ma 65 cm, natomiast po rozsunięciu aż 100,3 cm. Szerokość blatu 57,6 cm. Wysokość całej konstrukcji wraz z podstawą to jest 104 cm i 9 mm, natomiast szerokość to 129 cm. I teraz zobaczmy tą pełną specyfikację. Jeżeli chodzi o prędkość obrotową biegu jałowego, to jest 4800 obrotów na minutę, wydajność rozłupywania 625 mm, moc silnika 1800 W, 8 A, maksymalna głębokość cięcia to jest 85 mm, natomiast przy cięciu tutaj ukośnym pod kątem 45 stopni to jest grubość 55 mm maksymalna naszego materiału, który będziemy przecinali. Zakres pomiaru kąta od minus 60 do plus 60 stopni. Szerokość tutaj dado 13,5 mm. Zewnętrzna średnica brzeszczotu 254 mm. Średnica wewnętrzna brzeszczotu, czyli tej naszej piły 30 mm, czyli dość standardowa piła, jeżeli chodzi o tą pilarkę. Grubość zęba to jest 2,8 mm. Ilość zębów 40. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o jakieś bardzo precyzyjne cięcie, to raczej polecałbym dokupić sobie piłę z większą ilością zębów, natomiast do standardowych zastosowań jak najbardziej powinna ta piła wystarczyć. No i waga produktu, jak widzicie, 27,5 kg. Tyle jeżeli chodzi o specyfikację techniczną. Teraz przejdźmy już do testów praktycznych. Uruchamiałem piłę i przechodzimy do testu. Jak widzicie, miękkie drzewo bez problemu zostało przecięte, bardzo szybko, bardzo precyzyjnie. Teraz sprawdzimy, jak to będzie wyglądało w przypadku płyty meblowej. Tutaj również bardzo szybkie, dokładne cięcie. Zauważcie, że nawet krawędzie zostały tutaj bardzo ładnie ucięte, z wyjątkiem może tego ostatniego kawałka. Natomiast pamiętajcie, że ta piła ma tylko 40 zębów. Jeżeli założycie lepszą piłę, to będzie to bardziej dokładne. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przypadku paneli podłogowych.
tutaj również zobaczcie, bardzo dokładne, szybkie cięcie. Krawędzie nie zostały uszkodzone, czyli tutaj na pewno duży atut, więc do paneli ta piła świetnie się będzie sprawdzała. Kolejnym elementem będzie taka sklejka, płyta OSB. Zobaczmy. To jest oczywiście cienki materiał, więc tutaj nie mogło być żadnych problemów, natomiast zauważcie, że krawędzie też świetnie spasowane, bardzo dokładne cięcie. No i teraz najtwardszy materiał, taka kantówka z twardego presowanego drzewa. Tutaj również cięcie bardzo dobre, jak też widzieliście, piła ani na moment nie zwalniała, czyli ta wydajność, moc piły jest bardzo dobra. No i teraz przejdźmy do cięcia pod kątem. No i zobaczcie, bardzo dokładne cięcie pod kątem prostym. Możemy sobie taką prostą ramkę dociąć, posklejać, więc tutaj również jak najbardziej ok. No i ostatni test, czyli cięcie pod kątem. I teraz zobaczcie, cięcie pod kątem. Jeżeli sobie to poskładamy, to mamy kąt prosty i możemy sobie w ten sposób budować jakieś elementy półki drewniane. I to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję pilarki stołowej marki Vivor. Jeżeli urządzenie Wam się spodobało, to oczywiście link do tej pilarki znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Pod filmem też szukajcie kodów rabatowych do sklepu, w którym będziecie mogli tą pilarkę kupić. Ja oczywiście liczę na Wasze komentarze, dzielcie się Waszymi spostrzeżeniami, co Wy sądzicie na temat tej pilarki. Piszcie też w komentarzach, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie tego urządzenia. No i cóż, z mojej strony to by było tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!